Cześć Wam, jest 11 lipca, godzina 5 rano, jestem w Ekwe w Szwecji. Za 3 godziny mam odprawę promową w KS-Kronie. O godzinie 9 prom wypływa i o 19:30 powinienem być w Gdyni. Także jedziemy. Przede mną 10 godzin rejsu, w Gdyni będę gdzieś około 19:30. Z Gdyni zjeżdżam do moich rodziców, tam szybko wywalam rzeczy z samochodu, bo rano jutro o 9 wstawiam auto do mechanika, gdyż mam wyciek z pompy paliwowej. No zejdzie na tym jakiś dzień, dwa. Wtedy wracam do rodziców, przegrupowane rzeczy ładuję do busa i lecę dalej na południe. Zostało już tylko wymienić oleje i filtry, także zabieram się za to teraz. Zobaczmy, co tu mamy. Ok, to jest silnik. To jest dobre miejsce na silnik. A teraz już na poważnie, to jest zwykłe 1.9 wolnosące, bez turbo, bez dwumasy, na jednym pasku rozrządu. No koni ma zaledwie 65, dlatego wcześniej jeździłem na oponach o niższym profilu, żeby jakoś tam w ruchu miejskim ogarniał. No ale teraz przeszedłem na wyższe, no bo jednak na tych niższych prędkość przelotowa w granicach 80 na godzinę, no to jak mam w planie jechać sporo autostradami, to kierowcy tirów chyba by mnie tam zamolestowali. I tyle, i tak się będę kulał. Dobra, także teraz zabieram się za wymianę tych filtrów. Zapomniałem kupić filtra powietrza. No ale oleju, filtr paliwa, no i olej sam wymienię, także zabieram się do roboty. Przed montażem filtra paliwa należy go napełnić ropą. Oczywiście ja tankując nie wlałem sobie w nic ropy. Skąd by tu wziąć ropę? Zobaczmy. To już wszystko z mechanicznej strony, samochód jest gotowy do trasy, także odpalamy. Volkswagen, das Auto. Shiny like a limousine, you're spending like a cash machine. Smile, show your golden teeth, that's how you cover up your cavities. You're glowing like a diamond ring, I saw you on some other things. You're spending like a cash machine. Musisz zostać. W Stanach mówi się, że jak w czasie burzy niebo ma kolor zielony, to zwiastuje to nadejście tornada. Chyba pierwszy raz widzę właśnie jakiś zielony kolor burzy. Chciałbym jeszcze tylko napomnieć,
że jest godzina 19:20 i no nie wiem, ale to chyba jeszcze nie powinna być noc. Chyba jestem w samym środku tego gówna. Przed chwilą piorun walnął w drzewo na takiej łące, ono po prostu wybuchło. Nie wiem co się dzieje. Nie wiem, nie widzę drogi. Jestem pod strzałem. Mayday, mayday! Czwartek, 15 lipca, godzina 7:04. Jestem pod centrum medycznym, wstaję i idę robić test. Wczorajsza trasa to była masakra. Przejechałem też 600 km, ale kosztowało mnie to bardzo wiele. Odcinek płatny autostrady, spoko. Dalej ta A1 rozkopana, plus te burze, roboty drogowe. Masakra. Cały dzień tłukłem się tylko te 600 km. Odebrałem właśnie test. Mogę jechać dalej. W nawigacji wbiłem Wiedeń, także chciałbym przeskoczyć dzisiaj Czechy. I trochę tam przez Austrię przejechać. Do Wiednia mam następne 600 km. Jak nie będzie jakichś cudów wianków, to powinienem to przeskoczyć, a nawet lepiej, może Zagrzeb, Chorwacja czy coś. Z tym testem mogę wjechać przez 48 godzin, także spokojnie. Do wyjazdu nie będzie mi nic potrzebne. Dobra, palę furę i lecę. Zastanawiacie się, jak to jest z higieną na tak długich trasach. Ogólnie powiem wam, że nie ma z tym żadnego problemu. Kierowcy długodystansowi dzielą się na dwa typy. Pierwszy to ci, którzy używają pampersów, a drugi to ci, którzy się do tego nie przyznają. Ja sam używam pampersy i nie mam z tym problemu. Biorę sobie taką paczkę pampersów na drogę. Wyciągam jednego. Przytieram sobie twarz. I od razu czuję się świeżej. Jakoś idzie Wiedeń już za mną. Jak to fajnie spotkać rodziców na trasie. Mama właśnie serwuje gulasz, także idę zajadać. Udało się! Można ze Szwecji do Chorwacji starą T4? Można! 2 bite dni drogi, 80 km na godzinę, prędkość przelotowa i jesteśmy! Wjechałem z autostrady i dotarłem do podnóża gór Velebit. Są to niskie góry, ale bardzo kluczowe, bo to właśnie te góry zatrzymują ciepłe powietrze z Afryki od południowej strony tych gór. Ja zaś jestem teraz od północnej strony i jak widać roślinność jest jeszcze tutaj
typowo środkowoeuropejska, taką jaką choćby znamy z Polski. Tu gdzie teraz patrzę, dalej tam przelatuje autostrada, która prowadzi do tunelu o nazwie Święty Rok i można nią spokojnie pokonać te góry bez żadnego wysiłku tym tunelem. Ja zaś chciałbym podejść trochę mniej klasycznie do tematu i przejechać te góry górą. Znalazłem taką drogę, wiem, że będzie ona w dalszym odcinku szutrowa. Nie wiem jak ona jest poprowadzona, łudzę się, że jest to jakaś stara droga, która obowiązywała przed przekopaniem tego tunelu i będzie ona poprowadzona w miarę humanitarnie. Minusy są takie, że popaduje i jeszcze jutro ma padać. Potem widziałem w prognozie, że już lampa słońce. A drugi minus to jest taki, że wypierdziała mi się dosyć ładna dziura w tłumiku. I to w pierwszym tłumiku i trochę mi to zdjęło mocy z samochodu. Nie było żadnych stacji, żeby chociaż kupić jakąkolwiek taśmę do zaklejenia tego. A już nie wspominając, żebym spotkał jakiś warsztat i to zespawał, czy wymienił w ogóle ten tłumik. Także jest średnio, no ale muszę spróbować. Siéntelo. 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 Udało się! Jestem na szczycie! Startowałem z tamtej niziny, a teraz jestem wśród pięknych szczytów Baladii. Águila del monte será, se le oyen las voces como el pavo real, se le oyen las voces como el pavo real, se le oyen las voces como el pavo real. Ja nie mogę się oprzeć, ale to ładnie wyszło. Águila del monte. Warto robić głupie rzeczy, bo głupi to ma zawsze szczęście. Zobaczcie, jakie szczęście dzisiaj mnie spotkało. Águila del monte. Águila del monte. Do tej góry wyjechałem mniej więcej tam, gdzie widać ten dołeczek. Przejechałem sobie wzdłuż tych szczytów. Zaparkowałem samochód mniej więcej tutaj za tą skałą. Dalej będę kierował się tymi serpentynami. Przetnę autostradę, będę przejeżdżał nad nią. Swoją drogą to jest ta autostrada, którą normalnie przecina się te góry. Pode mną znajduje się tunel, nazywa się Święty Rok. I normalni ludzie jeżdżą właśnie tym tunelem, chociaż myślę, że powinni żałować. Ale kontynuując dalej, jadę tą szutrówką i dojeżdżam do rzeki Zyrmania. Bardzo piękna rzeka, chciałem ją zrobić kajakiem zjeżdżając z tych gór, ale chyba odpuszczę i poczekam ten dzień za słoneczną pogodą. Tutaj widać ujście tej rzeki w takim pięknym kanionie. Dalej do dyspozycji mam rezerwat Paklenica. Teraz ten szczyt jest zatopiony w chmurach, ten najwyższy szczyt tego rezerwatu, ale chciałbym się na niego też wybrać. Tam, gdzie słońce rozświetla morze, widać zarys wyspy Wir i Vis. Świetne miejscówki na nurkowanie, kamieniste plaże, czysta woda, także będę chciał tam popływać. No i nieopodal jest miasto Nin ze świetnym spotem na kajta, piaszczyste plaże, płycizny, także będę chciał trochę tam podszlifować mojego kajta. No i tak wygląda mój plac zabaw na urlop, choć nie wiem, czy nie poniesie mnie gdzieś dalej i nie skoczę na przykład do Omisza, popływać kajakiem po Cetinie. Rodzice się tam wybierają i też mnie kuszą, także zobaczymy. Na razie otwieram mój plac zabaw, który właśnie mam przed sobą i Micha mi się jarzy. Kurczę, warto było się przetłuc ten kawał drogi. Siéntelo. Siéntelo.
Przyjechałem właśnie na ten słynny spot w Ninie i powiem wam, że wygląda to petara. Trochę zaczynam żałować, że wziąłem tylko kite'a, nie wziąłem windsurfingu, bo na windsurfingu pływam już kilka lat, a kite'a dopiero zaczynam ogarniać, a naprawdę chciałbym się tutaj wyśmigać. Idę zarzucić najpierw spojrzeniem na tą całą fantastyczną miejscówkę, biorę sprzęt i lecę na wodę. Slow down, moving too fast, don't make a sound. Miejsce fantastyczne, ale trochę jestem wydygany, bo wieje trochę za dużo, to bardzo za dużo na mój latadys. Przed chwilą bokiem przechodziła burza i był taki moment, że przyszkwaliło dosyć za mocno. Skutki pływania w zbyt płytkiej wodzie, gdzieś mniej więcej po kostki, bez pianeczki. Można sobie zobaczyć na załączonym obrazku. Across the USA, then everybody be served like California. Idę się teraz ogarnąć pod prysznic i coś zjeść. Nie jest dobrze, od 3 dni kręcę się i nie wiem, w którą stronę mam jechać. Abstrakcyjnie dla chorwackiego wybrzeża jest brzydka pogoda, wieje, bora, bardzo silny wiatr, pada, czasami są to burze, także nie za ciekawie. Jestem teraz na parkingu przed mostem na wyspę Pag. Jestem tutaj drugi raz, bo właśnie z tego parkingu podjąłem decyzję wczoraj rano, że jednak nie wjeżdżam na Pag, tylko pojechałem sobie nad Zyrmanie, aby uciec trochę od tej pogody, co też się do końca nie udało, no ale dzisiaj spróbuję drugi raz wjechać, bo na wieczór zapowiadają, że jednak ta pogoda się przełamie i zrobi się w końcu ładnie, także zaryzykuję i zaraz wjeżdżam na Pag. Tymczasem wieje strasznie, na parkingu jest festiwal odlatujących czapek i kapeluszy i wszystkich drobnych rzeczy z kieszeni. Przejdę się, pokażę wam mniej więcej jak wygląda okolica i wjazd na Pag. Ze względu na swój surowy klimat wyspa Pag jest nazywana też wyspą księżycową, także będzie to moja pierwsza misja kosmiczna. I aby dostać się na orbitę okołoksiężycową, muszę pokonać wcześniej wspomniany most, co nie będzie łatwe. Będę robił wszystko, żeby nie stracić kontroli nad pojazdem kosmicznym i wylądować bezpiecznie na tym Pagu. Także procedura startowa i lecimy. I don't think you understand.
parę godzin wjadę do Zyrc i wiedząc co mnie tam czeka, potrzebuję chwilę ciszy i medytacji. Jedyną osobą, która może mi pomóc wejść w świat niekończącej się monasterki, jest Jacek. Dlatego Jacku, proszę, przybądź i pomóż mi. Słuchajcie, a będzie wam dane. Jam jest wszechpotężny Etyzer, wysłannik istot galaktyki światła. Przysyła mnie do was Hermeusz. Dzięki Jacek, jestem gotów. Now it's time. We're breaking down the walls between wrong and right. Tonight we're writing our own laws. In a world that we created, only freedom in this place. Tonight we celebrate it. We rave into space. We rave into space. We rave into space. Nigdy więcej. Don't miss me, baby, wait.
Mojej kosmicznej Odysei ciąg dalszy po wjeździe na Księżycową Wyspę i po kilku kosmicznych imprezach w Zyrce udałem się w poszukiwaniu życia na Marsie. Spałem chyba z 3, może 4 godziny, a tu jest 50 stopni, więc muszę się pilnować. Czy to jest to, o czym myślę? Życia na Marsie co prawda nie znalazłem, ale z całą pewnością mogę potwierdzić, że znajduje się na nim woda. Może wcale tak ciry nie dostałem, ale już widzę mój samochód. Jest tam. Także 20 minut i jedzonko, pitku, kawka i co tam tylko jeszcze sobie zapragnę. Szlak Life on Mars kosztował mnie dużo więcej niż przypuszczałem. Zjeżdżam teraz do sklepu i muszę się nażreć. Jestem sobie to winny. Wbijam do miasta, muszę sobie kupić fajki, wymienić euro na kuny, bo kuny mi się skończyły. No i przejdę się po tym miasteczku, bo jest ładne. I w sumie to tydzień krążę po Chorwacji, po jakichś krzakach, szutrach, pustyniach, a nie byłem nawet jeszcze w żadnym miasteczku. Także idę się przejść. Nigdy nie miałem okazji zobaczyć na żywo, jak pozyskiwana jest sól z wody morskiej, a jestem teraz nieopodal miasteczka Nin, gdzie mieszkańcy zajmują się do dziś dnia właśnie pozyskiwaniem soli z wody morskiej. Wygląda to mega ciekawie. Wezmę sobie troszeczkę, może konkretnie nie do jedzenia, a bardziej do kąpania, bo widziałem, jak srają w to mewy. Mamy to. (21 lipca), nawet nie wiem jaki dzień tygodnia. Idę na swój pierwszy plażing w Chorwacji, trochę popływać. Jest godzina 13:30. Wstałem o coś po 12:00. Oczywiście dalej siedzę na Zyrce na imprezach i nie mogę się odkleić od tego miejsca, także mam trochę późne starty. Szukam sobie teraz jakiegoś fajnego miejsca do popływania. Widzę, że są jakieś klify, chyba jakaś trawa morska, jak dobrze widzę po tym kolorze, coś tam pod wodą. Niosę bardzo ciężką torbę. Czemu moja torba na plażing jest taka ciężka? Ano dlatego, że
Noszę w niej 3 sztaby po 2 kg ołowiu. Gotowy do akcji. Zostało tylko przejść pole minowe jeżowców, ale znalazłem tutaj taki fajny korytarz. Gdy tak sobie siedzę i myślę, to zawsze zgłodnieję. A że znajduję się w tak pięknych okolicznościach przyrody, zapraszam Was na kuchnię śródziemnomorską. Do przygotowania naszego dania będziemy potrzebowali takie składniki jak makaron, parówki, czarny pieprz oraz ketchup. A więc zaczynajmy. Biorę parówkę. Do krojenia parówek używam tego oto noża do bułgarskiej hartowanej stali. Parówki kroję na 3 równe części, z czego nam przydadzą się 2 zewnętrzne. Środkowa jest nam niepotrzebna. Teraz bierzemy odrobinę makaronu i przebijamy w tym miejscu. Wkładamy następny i następny. Gdy nasze parówki są już skończone, należy już tylko zagotować wodę. Jak widać, woda już wstawiona, dlatego umieśćmy teraz swoje danie w taki sposób. Całość zostawiamy tak na około 20 minut. Nasze danie powinno już dochodzić, dlatego sprawdzę godzinę na moim kwarcowym zegarku marki Xonix, który ma podświetlaną tarczę, sekundnik oraz kalendarz. Zgadza się, nasze danie jest już gotowe. Zostało je tylko przyprawić odrobiną pieprzu, a efekt powinien zadowolić najbardziej wytrawnych smakoszy. Do naszego dania najbardziej pasującym byłoby białe dalmatyńskie wino, ale gdy takowego nie mamy, możemy zadowolić się zwykłą czarną kawą. Poranny spacerek po plaży i znalazłem 2 gąbki. W połączeniu jeszcze z morską solą z Ninu, no to już jest w ogóle taki pakiet kąpielowy na zimę, że głowa mała. I wrzucam do auta i zabieram. Fajnie, cieszę się. Jadę zrobić niespodziankę rodzicom, bo
wiem, że są w Omiszu. Czeka mnie wspaniała trasa, bo będę jechał magistralą adriatycką, także nieśpiesznie jadę, niezapowiedziany, na kawę do mamy i taty. Robiły wojska osmańskie, zdobywając tu te tereny, zdobyłyby bramę Europy i ta właśnie Mila, będąc dziewicą, poszła do sułtana, oddała mu się, później po kolei oddawała się żołnierzom, dostając się postępnie do magazynów amunicji prochu i tam wysadziła siebie i amunicję, i co spowodowało, że wojska te cofnęły się i odstąpiły od oblężenia tutejszych terenów i dlatego ona została okrzyknięta bohaterką narodową. I mieszkańcy od wioski, z której pochodziła, ufundowali ten pomnik. Patrzy się ona na Omisz, na Ceczinę, na teren, który ocaliła. Mógłbym się dzisiaj spróbować znowu szarpać z kajtem, ale wybrałem drogę na łatwiznę i skoczyłem do wypożyczalni i biorę dechę. Ta deska wygląda jak jakaś wielka pływająca podpaska. Nie wiem, jak na tym się w ogóle pływa. Dobra, idzie jakiś chwał. Zobaczmy, co na to trafi. Poziom szczęścia na full. I'm so far away from hell. I'm watching you lose yourself. You don't know. Dzisiaj góry Biokowo, a dokładnie przyjechaliśmy z rodzicami na Skywalk. You were the one that's fine. You didn't see the slow decay. You repeat and watch it back, killing the silence.
widać wyspę Brać, a po lewej stronie ta bardzo długa, bo licząc aż 70 km, to wyspa Chwar. Pomyśleć, że przyjdzie taki moment, kiedy będę musiał wymienić taką oto kawusię nieśpieszną, ten piękny poranek na tą o 5:30 przed robotą. Ostatni dzień lipca i ostatnie chwile w Adriatyku, już zgrupowany z rodzicami, także szykujemy się powoli do trasy na północ. Dzisiaj w planie twierdza Knin, największa twierdza w Chorwacji, i jak dobrze pójdzie, to źródełko rzeki Uny. No to bym chciał bardzo zobaczyć, tam jeszcze nie byłem. Dojechaliśmy już do tej drogi, co leci z Szebenika właśnie na Plitwickie jeziora. Stało nam 25 km do jezior plitwickich i jutro od rana Plitwickie jeziora, a potem już trasa do domu, tak bardziej tranzytowo. Jeziora Plitwickie, czyli Amazonka Chorwacji. Uderzenie soczystej zieleni za 3, 2, 1. Czekam na wynik testów i tak sobie wspominam. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Negatyw! I co? Śmigamy dalej! En kusttanke som stampar genom drivisen i Kvarken. Ett
träningspass på Ullevi dis. Dimman av färjornas sirener. På andra sidan sundet börjar världen. En ensam Volvo sliter emot vinden på Tjörn.